Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku kanału Nasze Alentejo opowiemy Wam trochę o tym, jak znaleźliśmy się w Portugalii i co zostawiliśmy za sobą w Polsce. Do niedawna z dość dużym sukcesem prowadziliśmy w Beskidzie Niskim agroturystykę o nazwie Nasza Polana. Mieliśmy bardzo dużo gości, dużo pracy, dużo pięknych wspomnień związanych z tym miejscem. Jednak pewnego dnia doszliśmy do wniosku, że pora coś zmienić. Nie to, żeby szukać na siłę czegoś nowego w naszym życiu, ale odnieśliśmy wrażenie, że nasz moment, nasze chwile spędzone w Beskidzie Niskim z różnych przyczyn dobiegły końca. Każdy z nas ma w swoim życiu czasami takie momenty, kiedy dochodzimy do jakiegoś punktu, w którym przestajemy widzieć jakieś dalsze perspektywy, przestajemy się rozwijać z różnych powodów, coś dla nas staje się już zbyt małe, zbyt ciasne. I tak było właśnie w przypadku naszym, kiedy to jeżdżąc jednocześnie dość często do Portugalii i mieszkając w Polsce, uznaliśmy, że chcemy sobie dać szansę w innym miejscu. Nie była to decyzja pochopna, ani podjęta pod wpływem jakiegoś wyjątkowego impulsu. Raczej tygodniami, a można powiedzieć, że miesiącami dojrzewaliśmy do tego, aby zostawić Beskid Niski, rzucić wszystko i wyprowadzić się do Portugalii, parafrazując powiedzenie o Bieszczadach. Mając również w głowie takie powiedzenia, kiedy jak nie teraz, albo że jedyną stałą w życiu jest zmiana, postanowiliśmy rzucić się faktycznie w wir przygotowań i rozstać się z Beskidem Niskim, z którym byliśmy mocno związani, po to, aby rozpocząć nowe życie w Portugalii. Naszej decyzji towarzyszyły oczywiście pewien rodzaj smutku, pożegnania, już pierwsze tęsknoty, ale z drugiej strony ogromna ekscytacja przed nowym, przed tym, co nas czeka, przed wyzwaniami, przed tym wszystkim, z czego nie zdawaliśmy sobie jeszcze na tym etapie w ogóle sprawy. Ale zanim tak na stałe wyjechaliśmy z Polski, postanowiliśmy do bólu wykorzystać czas, który zaserwowała nam Polska, zaserwowali nam nasi znajomi, przyjaciele i ludzie, którzy byli wokół nas nie tylko przez te ostatnie 10 lat, ale przez całe życie w Polsce. Wiedząc o tym, że w Portugalii czeka nas ciężka i mozolna praca, udaliśmy się jeszcze z grupą naszych przyjaciół do Włoch, po to, aby uczcić 50. urodziny naszego serdecznego kumpla. Zrobiliśmy mu tam niespodziankę, którą myślę do dziś nosi cieplutko w sercu i wybacza nam wszystkie knucia, oszukaństwa i kłamstewka, które towarzyszyły tej niespodziance. Spotkaliśmy się wszyscy w malutkim miasteczku we Włoszech. W towarzystwie jubilata i dość licznej grupy znajomych cieszyliśmy się pięknym włoskim słońcem, aromatycznym winem, cudownymi potrawami i wspólnym towarzystwem. Chodziliśmy po maleńkich uliczkach miasteczka, w którym odbywała się cała niespodzianka. Przygotowaliśmy masę niespodzianek, związanych również z występami artystycznymi. No było naprawdę wybornie.
Gdy wróciliśmy z naszych wojaży do kraju, przyszedł moment pożegnania. Od dawna znana była już data imprezy pożegnalnej, którą uświetnił koncert zespołu Dorośli, naszych przyjaciół, którzy również tworzą i komponują w Beskidzie Niskim. Imprezę tę uświetniła obecność wszystkich naszych znajomych, przyjaciół, gości, rodziny. No tej naszej beskidzkiej rodziny z wyboru, która po prostu stworzyła się w ciągu tych 10 lat funkcjonowania w tym miejscu. I zostawiliśmy naszą chatkę w rękach nowych gospodarzy, którzy postanowili zmienić również swoje życie i zamieszkać w Beskidzie Niskim. A my w tak zwanym międzyczasie pakowaliśmy nasze rzeczy, chodziliśmy nadal na wycieczki po szlakach Beskidu Niskiego, żegnając się z naszymi ulubionymi miejscami. Odwiedzaliśmy groby zmarłych, których już tutaj pożegnaliśmy w okresie naszego bytowania. Cieszyliśmy się po prostu ostatnimi chwilami jesiennego Beskidu Niskiego. Odwiedzali nas ostatni znajomi, goście. Dopinaliśmy ostatnie rezerwacje, ciesząc się chwilami, które przez ostatnie 10 lat stanowiły naszą codzienność. W listopadzie odwiedziliśmy również grupę teatralną Plemię, która działa na terenie Beskidu Niskiego i postanowiliśmy ostatni raz obejrzeć przepiękny spektakl, w którym kiedyś i ja miałam okazję uczestniczyć, Dziady Beskidzkie. Jeśli będziecie kiedyś w Beskidzie Niskim, koniecznie wybierzcie się na jeden ze spektakli tej grupy. Tymczasem pakowanie, rozpakowywanie, układanie wszystkiego w domku, który udostępnili nam nasi znajomi z Beskidu Niskiego, którzy również przeprowadzili się tutaj ze świata. Pakowaniu nie było końca. Sami nie zdawaliśmy sobie sprawy z ilości rzeczy, jakimi się otaczamy i z ilości rzeczy, które postanowiliśmy zabrać ze sobą do tego nowego życia. Momentami ta czynność nas naprawdę przerastała. W końcu przyszedł upragniony moment, kiedy wrzuciliśmy jedynkę w naszych obu Volkswagenach, Passacie i Crafterze i ruszyliśmy na podbój Europy. Mówiąc podbój Europy, mieliśmy na myśli trasę ponad 3000 km przez Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Portugalii. Na pokładzie 3 psy, 2 samochody, mocno obciążone i bardzo załadowane. No i gigantyczna niewiadoma, czy wszystko się uda, czy nie będzie żadnej awarii, czy psy dadzą radę, czy my damy radę, ile kilometrów dziennie jesteśmy w stanie przejechać. Pogoda nam dopisywała, lepiej lub gorzej. Było słońce, był deszcz, był nawet śnieg w Hiszpanii. Aż wreszcie dojechaliśmy. Bez żadnej awarii, bez żadnego większego stresu, z kilkoma malutkimi usterkami, takimi jak to, że wysiadły nam wycieraczki albo przepaliła nam się w samochodzie żarówka. Wydaje mi się, że jak na 3000 kilometrów to niewiele. Jesteśmy tu od 1,5 miesiąca i powolutku urządzamy się w miejscu, które jest dla nas mimo wszystko pod każdym względem zupełnie inne
niż się spodziewaliśmy. Nie to, że złe, nie to, że gorsze, ale jednak przyjeżdżanie do Portugalii na wakacje to coś zupełnie innego niż mieszkanie tutaj na stałe. Jak już wiecie z naszych poprzednich filmów, chwilowo mieszkamy w udostępnionej nam przez serdeczną tutaj osobę przyczepie kempingowej. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten okres naszego mieszkania już się zakończył, ale chwilowo jeszcze to nie nadejdzie. Z tym filmem zwlekaliśmy dość długo, ponieważ każdy dzień naszej bytności tutaj przynosi nam coś nowego. I to, co było aktualne wczoraj albo 3 dni temu, przestało być aktualne dzisiaj. Więc jeszcze nie wiemy tak naprawdę, gdzie zamieszkamy, które miejsce będzie naszym miejscem do portugalskiego życia, bo biurokracja portugalska, długi proces załatwiania wszelkich dokumentów determinują nasze decyzje. Nie chcielibyśmy podejmować zbyt pochopnych decyzji pod presją czasu lub naszej aktualnej sytuacji, ale jednak chcielibyśmy przyspieszyć proces zamieszkania już na własnym, na swoim, tam gdzie możemy coś robić, wbić pierwszą łopatę, oczyścić teren, zacząć cokolwiek robić, remontować, bo odczuwamy dość mocno, że bezczynność nie działa zbyt dobrze na nasze umysły i samopoczucie. Dlatego wolny czas, którego mamy teraz pod dostatkiem, staramy się wykorzystywać na wszelkie wycieczki, spacery, wędrówki, poznawanie terenu, ogarnianie portugalskiej rzeczywistości, załatwianie rzeczy, na które mamy wpływ i staramy się cieszyć trochę tą bezczynnością i uczyć tego portugalskiego lenistwa, które w sumie nie jest lenistwem, tylko jest takim zupełnie innym podejściem do życia, jakie znaliśmy z Polski. Wielką radością dla nas jest fakt, że idealnie do tego klimatu portugalskiego, a w zasadzie na razie do portugalskiej zimy, dostosowały się nasze pieski, które czują się tutaj jak ryby w wodzie, jak prawdziwe psy portugalskie. A my uczymy się nagrywania dla Was filmów, obsługi programów, do zgrywania tych filmów, obsługi mikrofonów. Trochę odkrywamy na nowo Amerykę, bo robimy to w swoim tempie, na własnych zasadach. Nie sugerujemy się tym tempem filmików, które teraz królują w internecie, bo trochę męczą nam one nasze mózgi. A w międzyczasie przyjeżdżamy jeszcze w to nasze stare miejsce, z którym trochę próbujemy się żegnać, bo okazało się chyba dla nas troszeczkę zbyt wymagające. Nie przeraziła nas ta akacja, która tutaj rośnie. Bardziej przeraziły nas formalności związane z możliwością odbudowy tego domu. Staramy się dbać o naszą higienę psychiczną, staramy się dbać o nasze dobre samopoczucie. Słuchamy często tego, co do nas mówicie, bierzemy z tego to, co dla nas jest dobre i podejmujemy decyzje zgodnie z naszym sumieniem, biorąc pod uwagę oczywiście nasze możliwości finansowe, możliwości fizyczne. Nasza codzienność tutaj jest zupełnie inna niż w Polsce. Poznajemy to wszystko od nowa, poznajemy produkty, to co możemy kupić w sklepie, co lubimy, czego jeszcze nie znamy, to co nam nie pasuje. Takie zwykłe po prostu przyzwyczajanie się do życia na emigracji, co pewnie wiele osób dokładnie zna z autopsji. Smakujemy produkty lokalne, poznajemy nowe smaki, które do tej pory były dla nas obce. Wierzymy, że za moment będziemy Wam o tych smakach opowiadać troszkę bardziej szczegółowo.
Wielką radością okazało się tutaj dla nas kolejne w tym roku grzybobranie, bo grzyby w Beskidzie Niskim skończyliśmy zbierać chyba gdzieś tak w okolicy połowy listopada. A okazało się, że jak przyjechaliśmy tutaj, to tu rosną rydze, zajączki, gąski, kolczaki. No i to wszystko było dla nas absolutną, może nie nowością, bo spodziewaliśmy się tego, ale nie spodziewaliśmy się aż takich ilości. Tymczasem wchodząc w to nowe życie, jak po czerwonym dywanie, staramy się uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach, troszkę bratać się z ludźmi, na razie po angielsku, może w przyszłości po portugalsku. Przeżywamy pierwsze święta Bożego Narodzenia ze smutkiem i nostalgią, ale jednak patrząc na to światełko w tunelu, które widać na końcu tej drogi, liczymy na Wasze trzymanie kciuków i to, że będziecie z nami dalej.